Dotknij Kultury opieramy na wartościach. To jest takie wydarzenie, które łączy ludzi bez względu na niepełnosprawność, poglądy, pochodzenie, wiek, przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej. Po prostu wszyscy się tutaj gromadzimy, bo wszyscy jesteśmy równi w dostępie do życia społecznego, dóbr wszelkiego rodzaju. Zwłaszcza my kładziemy w tych dobrach nacisk na dostęp do edukacji i dostęp do kultury. Zdecydowaliśmy się w ostatnim roku, aby to była impreza całoroczna, aby odbywały się wykłady otwarte, zaadaptowane do potrzeb osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Mogą przychodzić najmłodsi, mogą przychodzić osoby starsze, po prostu wszyscy, których pasjonuje sztuka, edukacja, kultura. Głód wiedzy po pierwsze, po drugie mam kogoś, kto pozwala mi dotknąć adaptacji, kto tłumaczy mi, na czym polega ta adaptacja. Wykłady otwarte rozpoczęły się od współpracy z doktorem Wiktorem Szymborskim, wykładowcy specjalizującego się w jakimś sensie w pasjonującej epoce, jaką było średniowiecze. Najczęściej odwołujemy się do niej w sposób negatywny, ale myślę, że tutaj można ujrzeć w tych wykładach także jej swoiste piękno, zwyczaje uniwersyteckie, beania. Dotknij Kultury to fascynująca możliwość fizycznego rzeczywiście dotknięcia, wcale nie tylko przez osoby niewidome i słabowidzące, eksponatów archeologicznych sprzed kilku tysięcy lat. To zupełnie niesamowite przeżycie i tutaj pokazuje to tą naszą ideę, jak kultura rzeczywiście łączy. Nieważne, czy widzicie, czy nie widzicie, jednakowo przeżywacie dotknięcie na przykład miecza rzymskiego sprzed tylu tysięcy lat, albo jakichś ozdób, naczyń wydobytych, które przez tak długi czas leżały w ziemi. No i to wszystko zapewnił nam profesor Jan Chochorowski, wybitny znawca tematu, który te wszystkie przedmioty wraz ze swoimi asystentami dostarczył. Mózg, czy jest nam potrzebny? Wydaje się takie retoryczne pytanie, ale profesor Jerzy Zilbering, wybitny znawca mózgu, który pracował w Karolinska Institute w Szwecji, jednym z najwybitniejszych ośrodków badających te kwestie, no, tłumaczy nam, że są gatunki, które po wykonaniu określonej funkcji mózg na przykład odgryzają. Pierwszy problem to oczywiście przedstawienie złożonych zagadnień w sposób popularny i przystępny dla ogółu. Tu mamy duże doświadczenia, ponieważ uczestniczyliśmy i wykładaliśmy w ramach Tygodnia Mózgu, ale tym wyzwaniem rzeczywistym to były osoby przede wszystkim słabowidzące i niewidzące. I tu trzeba było rzeczywiście przemyśleć ten wykład, w jaki sposób to przedstawić, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób opisywać obrazy dla tych osób, które słabo widzą czy nie widzą. Stąd wzięły się te kalafiory jako obraz mózgu, którego przypominają właśnie.
Mateusz Woźniak opowiadał o pieniądzu, no, ale opowiadał tak, że chce się tego wszystkiego słuchać. Od bydła do polimerów. Sam tytuł jest przyciągający. To były wszystko fantastyczne wykłady, gdzie no, można się było zagłębić w to, o czym prelegenci mówili. Można było dotknąć właśnie tych przedmiotów, które, tak jak mówię, są niedostępne, bo są albo w gablotach muzealnych, albo w ogóle nie są jakoś tam publicznie pokazywane. Więc no, to było fantastyczne i ludzie opowiadają z taką pasją, że naprawdę warto. Nigdy nie interesowałem się malarstwem, dlatego że ono było dla mnie niedostępne. I to w sposób dosłowny. No, co mi z tego, że ktoś mi mówi, że jest piękny obraz, kropka. To nic mi to zupełnie nie mówi. Natomiast w momencie, kiedy pani kustosz Róża Książek-Czerwińska zaczęła nam opisywać, co jest na tych obrazach, skąd się wzięły pomysły na te obrazy, czy co motywowało artystę, plus jeszcze mogliśmy rzeczywiście dotknąć tych wypukłych grafik i coś tam jeszcze dodatkowo zrozumieć, w jaki sposób ten obraz jest skonstruowany, to dopiero wtedy pojawiło się zainteresowanie tematem grafik. Poeta ubrany jest w czarny płaszcz z lisim kołnierzem. Na głowie ma nocny biały czepek wykończony rjuszką, koronką, zwany w późniejszych czasach szlafmycą. Uważam, że skoro wyższe uczelnie, nie tylko uniwersytety, ale wszystkie uczelnie mają niejako obowiązek wpisany w swoją działalność prezentowania dorobku naukowego w sposób popularny dla szerokiej społeczności, tak trzeba tu uwzględniać obligatoryjnie osoby z pewnymi trudnościami, czy w widzeniu, czy z problemami ze słuchem, więc to jest chyba oczywiste. Love me, say you do. Let me fly away with you. Dotknij kultury to rzeczywiście oznacza czasem fizyczne dotknięcie jakiegoś przedmiotu, nie tylko przez osoby niewidome i słabowidzące, ale pewnie w szczególności daje to im tą głębię obcowania z historią, kulturą czy wiedzą w ogóle. Ale myślę, że właśnie owo słowo głębiej, więcej jest tutaj znaczące, że odczuwamy to wszyscy na tych wykładach podczas koncertu, że te przeżycia są mocniejsze, silniejsze, głębsze. Don't you know your life itself? Like a leaf springs to a tree. Oh, my darling, cling to me. Kiedy tutaj występowałam, jakoś to do mnie też dotarło, że ci ludzie, którzy wykonywali jazz w Stanach Zjednoczonych w czasach segregacji rasowej, ci czarnoskórzy właśnie walczyli o taką samą równość, jak teraz chociażby w Polsce osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Rzeczy oczywiste nie są oczywiste. Jazzmeni mieli bardzo, bardzo ciężko w czasach segregacji rasowej. Teraz, prawda, kilkadziesiąt lat później, przekładając to na nasz grunt i na cały projekt Dotknij Kultury, są ludzie, którym się należy, tak jak nam, osobom bez tych niepełnosprawności, dostęp do wiedzy, do piękna, który niesie kultura. Biły się nasze nogi. Dalekim wędrowaniem. Jak niedźwiedzie miodem. Idą już coraz wolniej.
jeśli na to spojrzymy w sposób taki, że podstawa dyskryminacji była zawsze ta sama, jakaś obawa, lęk przed czymś, co wydaje się inne, to łatwiej chyba jest nam zrozumieć to, że można takie uprzedzenia odrzucić i połączyć się i budować po prostu lepszą przyszłość. Nikt dzisiaj nie kwestionuje równości osób o innym kolorze skóry w dostępie do życia społecznego. Tak samo byśmy chcieli, aby nikt nie kwestionował prawa osób z niepełnosprawnościami w dostępie do tych wartości. To jest właśnie idea do Dni Kultury.